11 listopada 2022 roku została otwarta nowa pętla tramwajowa Krowodża Górka. Przebudowana, zupełnie inaczej zrobiony układ torowisk i wyprowadzenie ich na nowe kierunki. A czy wy byliście już w tym miejscu? Jakie warto zobaczyć inne inwestycje tramwajowe w Polsce? Jak zawsze dajcie znać w komentarzu. Gorąco zapraszam na dzisiejszy odcinek. Cześć. Mój poprzedni odcinek dość szybko się zdezaktualizował, ale miałem tego świadomość, że tak się stanie. Ale zanim ja Wam opowiem o miejscu, w którym się znajduję, to bardzo gorąco chciałbym Was zaprosić na przejazd w to właśnie miejsce, w którym się znajdujemy, czyli pętla tramwajowa Krowodża Górka. I ja mam na imię Janek, to jest kanał Janek Gada Ciekawostki, Historie, Podróże. Rozpoczynamy dzisiejszy odcinek. Czas, start! W 1902 roku tramwaj wąskotorowy dojechał z rynku głównego Sławkowską, Długą do Rogatki Wrocławskiej. Po likwidacji kolei cyrkumwalacyjnej tramwaje dotarły do mijanki Kamienna. Pętlę w rejonie Fortu Kleparz wybudowano w latach 60. XX wieku. W 2007 roku przebudowano pętlę Dworzec Towarowy. Wcześniej, w latach 80. XX wieku, rozpoczęto też budowę ciągu dalszego linii tramwajowej z tego miejsca wraz ze stakadą nad torami kolejowymi do osiedla 30-lecia PRL. W planach już wtedy pojawiła się budowa linii tramwajowej w kierunku osiedla Azory. Trasę ze stakadą, po której obecnie jedziemy, otwarto w 1984 roku. Jedziemy właśnie po ekspresowo zmodernizowanym fragmencie torowiska od przystanku Szpital Narutowicza i dojeżdżamy do przystanku Bratysławska. Pan motorniczy chyba zostanie gwiazdą, bo ja kręcę jego przejazd, a z zewnątrz stoi ekipa jednej ze stacji telewizyjnych. Kręcą pana z jednej i z drugiej strony.
Pora teraz na całkowicie nowe torowisko i tak naprawdę ostatnią prostą do tymczasowego przystanku tramwajowego tuż przed pętlą Krowodża Górka. Tu jeszcze trochę do posprzątania jest. Jak widzimy, pętla jeszcze nie jest w pełni dokończona. Zatrzymaliśmy się na takim trochę tymczasowym przystanku. Tutaj jest to jeszcze tak de facto plac budowy, jak widzicie, jeszcze ogrodzenia są. No i co, niestety tak to będzie jeszcze pewnie chwilę wyglądało. Warto zwrócić uwagę, że z kierunku dworzec towarowy i w kierunku dworzec towarowy, no to już tutaj działają te tory, jeżdżą po nich tramwaje. W drugą stronę, w stronę Górki Narodowej oczywiście tam jest budowa, nie jadą, ale jak widzicie na pętlę tramwajową można tędy wjechać ze spokojem, czy wyjechać na tamten kierunek. Ale ciekawa sprawa jest w kwestii wyprowadzenia torów na Azory. Przede mną jest pętla, w sumie pokażę to tak, przede mną była pętla tramwajowa, teraz jest za mną, a tuż obok mamy rozwidlenie od kierunku dworzec towarowy i od kierunku przyszłego Górka Narodowa. Właśnie będzie można wjechać na pętlę albo tuż obok w kierunku Azorów. Ale tutaj jest też jedna bardzo ważna sprawa, ponieważ wjedziemy w tamtym kierunku, ale już od strony Azorów nie prowadzi żadne torowisko na tutaj pętlę tramwajową Krowodża Górka. Jest to dla mnie dość ciekawa sprawa, ponieważ ta inwestycja moim zdaniem powinna tą trasę już taką właśnie zawierać, taki możliwy wjazd torowiska tramwajowego. A tymczasem już tutaj pan motorniczy przygotowuje się 18 do wyjazdu. Na wprost mamy również 50, która wjeżdża na pętlę. Także cały czas jest tutaj ruch, a przypomnijmy, że dzisiaj jest dzień otwarcia, 11 listopada. Także muszę Wam powiedzieć, że jestem zdziwiony, że tak szybko podjeżdżają kolejne tramwaje. Słuchajcie, ja chwilę dronowałem, ile to? Może 20 minut i przynajmniej 4-5 tramwajów się mi pokazało w ujęciach dronowych. Oczywiście ja Was śmiało i gorąco zachęcam do komentowania tego filmu. Jeżeli znacie również jakieś inne ciekawe inwestycje związane z nowymi tramwajami czy ogółem z komunikacją w Polsce, to dajcie znać w komentarzach, na co powinienem ja też zwrócić uwagę w przyszłości, wybierając się gdzieś w Polskę. Oczywiście zapraszam do lajkowania, no i do wspierania mojego kanału. Dziękuję już paru osobom, które tam są. Od 4,99 miesięcznie możecie to zrobić. I jeżeli Wam się ten film podoba, to też możecie go oczywiście udostępnić. I tak samo zapraszam Was bardzo gorąco do subskrybowania mojego kanału, klikania w dzwoneczek, żeby Wam się pojawiały powiadomienia.
a za mną już 50 podjechała. Za chwilę ja pewnie też będę szedł do tego przystanku tymczasowego. Jak widzicie, no to jest ogromny plac budowy i tak naprawdę pewnie warunkowo zostały tutaj dopuszczone tramwaje, żeby to fajnie wyglądało w Święto Niepodległości. A jak będzie wyglądać linia tramwajowa w kierunku Górki Narodowej? Dzięki uprzejmości autora kanału Kraków z Nieba widzimy jej ciąg dalszy. Po drugiej stronie ulicy Opolskiej będzie skręcać w prawo i iść wzdłuż ulicy Pachońskiego. Następnie za ulicą Siewną i Mackiewicza kawałek dalej skręci w lewo. Nie pokazuję wam całego przelotu. Link zostawię w opisie, ale zwróćcie uwagę na końcówce na ilość robót ziemnych. Trasa będzie szła do pętli w Wykopie, a na końcówce widzimy ogromny plac budowy. Zdjęcia lotnicze autor wykonał w połowie października 2022 roku. Jeszcze raz gorąco polecam to wideo. Tymczasem wróćmy do Krowodrzy Górki. I warto zwrócić też uwagę, że pętla została trochę przesunięta względem starej. Teraz wam pewnie pokażę to na ujęciach jeszcze z Google Earth, które oczywiście nie zostały zaktualizowane, no bo to jest proces dość długi, jeżeli chodzi o Google'a. I pokażę wam to pewnie z moich ujęć z drona, jak wygląda to obecnie. Tutaj jeszcze nie mamy, jak widzicie, gotowych przystanków tramwajowych. Tak naprawdę spaceruję trochę po placu budowy i pewnie w tym miejscu znajdzie się jeden peron, tuż obok znajdzie się drugi peron, ale to jest, jak widzicie, pieśń przyszłości. Na pewno trzeba przyznać, że to miejsce jest bardzo ważne komunikacyjnie dla Krakowa. Tak naprawdę za dużo sieci tramwajowej w Krakowie, tej części północnej, jeszcze nie ma, dlatego budowa trasy na Górkę Narodową oby jak najszybciej się skończyła. Ja tutaj jeszcze, 2-3 miesiące temu prorokowałem, że możemy tutaj nie dojechać tramwajem w listopadzie. Na szczęście nie spełniło się to, co mówiłem, i tramwaj już tutaj dojeżdża. I to jest bardzo ważna rzecz, dlatego że tutaj są duże osiedla. Za mną znajduje się osiedle Krowodrza Górka, osiedle dawniej 30-lecia PRL, o czym już pewnie wam wspomniałem w historii. Na pewno wspomniałem w shorcie, a pewnie w tym odcinku również dorzuciłem ten fragment. Także tutaj się zabudowuje, tutaj są zupełnie nowe budynki, apartamentowce za mną z tyłu się pojawiają. Jak widzicie, nawet przy samej pętli zostały już zbudowane wcześniej budynki, to takie wysokie budynki, gdzie jest mnóstwo mieszkań, także komunikacyjnie tutaj Kraków musi się rozwijać, musi bardzo ambitnie iść w tym kierunku, dlatego że tutaj tylko będzie przybywać mieszkańców, tylko będzie przybywać nowych bloków, pomimo obecnej sytuacji, inflacji, recesji, która może jeszcze bardziej mocno nadejść, to tutaj to nie będzie zwalniało tempa. Uwierzcie mi, jest to lokalizacyjnie świetnie położone. Dość niedaleko mamy centra handlowe, mamy również komunikacyjnie, jeżeli chodzi o samochody, wyjazd w kierunku Katowic, w kierunku Warszawy, także musi tutaj podołać i komunikacja ta drogowa, jak i tramwajowa, autobusowa musi w tym miejscu być bardzo szybko rozwijana, gdyż po prostu miasto w tym miejscu, mówiąc kolokwialnie, stanie w miejscu i się zakorkuje, a już to się dzieje przy przebudowie. To co będzie w przyszłości, także bardzo kibicuję temu i bardzo chciałbym, żeby jak najszybciej właśnie trasa na przykład na Azory też została oddana, ponieważ w tamtym miejscu tramwaje już powinny były dojeżdżać bardzo, bardzo dawno temu. Szkoda, że dopiero te projekty teraz się realizuje. Tymczasem trójka podjeżdża
I jak widzicie też zwróćcie uwagę na kwestię flag na tramwajach. Mamy dzisiaj Święto Narodowe i mamy dwie flagi. Mamy flagę biało-czerwoną i biało-niebieską, ponieważ flaga Krakowa jest właśnie biało-niebieska. Mówiłem już na pewno w jednym filmie o tym, skąd ona się wzięła. To co mówiłem, popatrzcie, trójka już wyjeżdża na linię, tymczasem 18 właśnie w tym momencie wjeżdża. A jeszcze raz przypominam, mamy dzień świąteczny, nie jest to zwykły dzień, więc dopiero co tutaj się będzie działo od poniedziałku, no to tutaj to chyba będzie co minutę coś podjeżdżało. Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, to jakoś nie mogłem się zmobilizować, żeby tutaj przybyć, ale koniec końców stwierdziłem, Janek, trzeba to pokazać, jak tutaj jest to otwierane i jak to wygląda wszystko wokół. No pewnie buty będą dzisiaj do czyszczenia. Jak widzimy, tutaj będzie też kolejny przystanek, pewnie autobusowy. Powiem Wam, że przedrzecie tutaj nie jest prostą sprawą. No w końcu plac budowy. Ale staram się bezpiecznie chodzić i patrzeć pod nogi. Jak widzicie, ten przystanek końcowy, jak i początkowy nie jest też jeszcze w pełni gotowy. Został tak tymczasowo oddany. Też warto dodać, że poza liniami dziennymi wraca linia nocna 69 na swoje regularne kursy. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja jeszcze raz gorąco wszystkich zachęcam do komentowania, do lajkowania, oczywiście do wspierania mnie, subskrypcji mojego kanału, mnóstwo tego, ale bardzo Wam dziękuję też za dłuższe oglądanie reklam, a także dłuższe oglądanie odcinków, bo naprawdę to pomaga bardzo mojemu kanałowi. Cieszę się, że jest nas już ponad 5000, to chyba gdzieś na przełomie października, listopada pykła taka fajna liczba, bardzo się z tego cieszę. I co? Trzymajcie się, do następnego. Dzięki, cześć! A na dobre zakończenie nowa trasa linii tramwajowej, ale tym razem od pętli. Zaraz zobaczycie linki do polecanych wideo, na które bardzo gorąco zapraszam.